Jesteśmy w Secret Lagoon i wyszliśmy już z wody. Była ciepła, bo się dymi. Jak może nie widać, a może widać, ma 30 jakoś stopni. A ta tutaj obok jest tak między 90 a 100. Ale spoko to wygląda. Mały gejzer gejzeruje. Ale śmierdzi tym ściarkowodorem. Dotarliśmy w jakieś miejsce, gdzie ma być wodospad. Ale nie ma wodospadu. Jest jakaś rzeka brudna po prostu. I se woda płynie. Ale nie ma wodospadu. Także troszkę skam. Chyba się wracamy do auta, bo nie ma co marznąć. Mamy kolejny wodospad. Całkiem ładny, całkiem spory również. Ale no już nic nie pobije tego, co widzieliśmy. Także to tak. Jak ktoś nie widział tamtych rzeczy, no to na pewno jest robiący wrażenie. Ale tak. Ładnie, no generalnie ładny. Wszystko tu jest ładne. Konie lecą, jadą, znaczy się. Polska husaria. Come on, guys. Jesteśmy przy gejzerze jakimś Strokator czy jakoś tak. I właśnie walnął. Ale właśnie nie nagrałem, więc trochę dupa. Więc czekamy na kolejny wybuch. I może się uda tym razem. Tutaj jesteśmy w supermarkecie, w sumie nigdy nie było okazji pokazać. Mamy Coca-Colę 2 litry za 409 koron, czyli 12 zł. Co jest taką okej ceną, nawet jak na polskie standardy. Bo no jednak my mamy podatek cukrowy, a tu chyba czegoś takiego nie ma. No tutaj bułki, jakieś chleby, 800 koron, 1000 koron. No trzeba to mnożyć razy 3, ucinać 2 zera. Tak mniej więcej. Że no to już jest drogo. 30 zł zapłacić za chleb, w sensie no, kanapkę. Tu mamy jakieś soczki, no również takie 10 zł. No to nawet mniej 8. Ha, to są musy. No. Tu jakieś płatki akurat drogie. Tu mamy chipsy, no chipsy też trochę drogie. Tu mamy na przykład takie lejsy, 560 koron, czyli no 16 zł. Wzięliśmy 12 jajek za 1180 koron, co no ceną jest taką 30 zł za 12 jajek. Takie mięso kupujemy 550 gram mięsa mielonego, 1260 koron, 2300 za kilogram. No to czyli 70 zł za kilogram. No troszkę dużo. Żelki tutaj wszystkie są bardzo drogie. Tak średnio powiedzmy między 3 a 3,5 tysiąca koron za kilogram, czyli 100 zł za kilogram, co jest no bardzo dużo, bo w Polsce takie żelki by kosztowały no max 40 za kilogram, bym powiedział. Także no ceny są przewalone. Ale dużo Polaków, normalnie tutaj Polak pracuje w tym sklepie, tutaj jakaś pani Polka mówiła nam, polecała różne rzeczy, także fajnie. Tu są takie produkty ekstra i one mają ekstra cenę i smakują też dobrze, także je chyba warto kupować generalnie. To wezmę. Bo mają bardzo OP cenę, no 150, 1000 koron za kilogram ciastek, czyli 30 zł za kilogram ciastek, no to taka jest, no nie wiem czy w Polsce za tyle dałoby się kupić. Ekstra podpaski. Tutaj mamy kasę samoobsługową i nawet po polsku jest. Czy zwykła? Zwykła cebula chyba. Kolorowa. No jest na wadze. O. No to... Dodało? Tak, jest. 8. A to mogła być najtańsza rzecz, jaką kupiliśmy. Bo blisko. No. 80. Fajnie. Trzeba się pozbyć trzmiela z domu. O, tak, super. Ale nie tędy.
No uparty jak ja. Kurde, zaraz. Ej. Ale... Tu masz ścianę, tu. O, i tu jest ściana. A tu nie możesz przejść, jak widzisz. O, to tędy się idzie, dokładnie, brawo. Stary. Stary. Nie, tutaj też, teraz masz nawet sufit masz, nie przejdziesz. O, no. No, ale widzisz, że nie działa, idź w drugą stronę. No ale on tam widzi wolność. No ja wiem, że tam widzi, ale... A nie mógłby tak jakby podważyć? A teraz przestanie widzieć. Chodź. O, nie ma tam wolności. Koniec. Koniec, żebyś cię nie zbił przez przypadek. O, nie ma. No nie, to... Przed pod Kaloryfer teraz jest. Spadł na dół? Ta, pod tym. O, otwórz mu. Otwórz! Nie! Jest! Tak się kończy Islandia dla większości osób. Jesteśmy przy wodospadzie i strasznie leje z niego w nas. Wiatr wieje, kurna. To jest masakra. Ale ładny, może być. To taką rzekę robi. No nie był to dobry pomysł podchodzić do tego wodospadu, bo teraz są całe spodnie mokre od pleców, w sensie od tyłka i nogi. Nie wiem, czy to będzie widać. Masakra. Ale no ładny, no. Co ma nie być ładny? Wszystko to jest ładne. Ale zimno. Zajebiem ręką. No... Jak stoję, kurna, tak zajebiem. Ja cię Tak, Człowiek wodospad. tak, po prostu tak. Ale głowę mam mokrą, bo czapeczka się spisała. Właśnie chyba się nie... Chyba się nie spisała jakoś. Ja się suchą mam. Głowę mam mokrą, bo czapeczka się spisała, kurwa. Czapeczka do moczenia głowy. Kurwa, na Saharze nawet będziesz miał mokrą głowę. Ja to lubię tak. Jesteśmy na czarnej plaży Reynisfara, czyli tej takiej mega niebezpiecznej, gdzie no ludzie se giną. I no my jeszcze żyjemy, także o tyle fajnie. I tu jest taka mega fajna jaskinia też. Najgorsze na tej plaży, że strasznie sypie piachem po oczach. Po prostu. Wieje niemiłosiernie. Piści, kurwa, nie wieje, piści. I kurwa. I piachem w oczy i normalnie łzy wyciska. Straszne to jest. Idziemy. Proszę Państwa, parking płatny w teorii, w praktyce zaraz zobaczymy, czy jest to szczyty, masz naszą rejestrację. Wydaje mi się, że nie, ale trzeba sprawdzić, szczur już biegnie. Kamery nie ma, tak więc idziemy. Proszę Państwa, droga naprzód, parking wykupiony. Okazało się, że wykupiliśmy. Tak było. To debil. Bagażnikiem, szefie! O kurwa, maskę wgniata. Głupi, no. Debil to debil. Bagażnik też jest zamknięty. No tak. No nie, lusterko mi przystawia. Zastaw to, Mendo! No co za kozę? Idziemy do wraku samolotu. Dosyć daleko. 3,5 km. Ale już jesteśmy w połowie drogi. Oni gdzieś są tam daleko. Ja tu z Maćkiem pilnujemy tyłów. Już prawie, że dotarliśmy. W sensie ja, no oni już dotarli. Jeszcze na chwilę zostałem z tyłu. Już prawie, że... No, nie wiem, czy to widać na tym GoPro, ale fajnie. Strasznie długo się idzie, bo to jest 3,5 km, czyli no tak 40 minut powiedzmy. Nie wiem w sumie ile żeśmy szli, ale zobaczymy.
Generalnie historia jego jest całkiem ciekawa. On tutaj leży od 1973 roku. Jest to DC-3 Douglas i jest to amerykański samolot. I rozbił się tutaj, ponieważ po prostu skończyło mu się paliwo. Wszyscy przeżyli, o dziwo, ale później okazało się, że no nie było to w ogóle konieczne, bo po prostu pilot przełączył na zły zbiornik z paliwem. Nie wiem, czy będzie coś słychać. Za mną jest ten samolot, ale chyba troszkę przesadziłem, bo ja tu tak siedzę i nagrywam, i nagrywam, i nagrywam, i robię zdjęcia, i nagrywam, i robię zdjęcia. I kurde, powiedziałem, żeby już poszli, bo bez sensu będą na mnie czekać. Jak ja po prostu będę nagrywał. Zresztą fajnie jest, jakby nikogo nie ma, żadnego człowieka wokół tego. Ale oni chyba już doszli do auta, a ja dopiero wyruszyłem. Jest godzina 1 w nocy. Także no troszkę ciężko. Przede mną jeszcze 3,5 km chodzenia i no jutro też będziemy mieli 10 km chodzenia po wulkanie. No także generalnie porąbane, ale trzeba na maksa wykorzystać ten wyjazd, bo nie wiem kiedy kolejny raz wrócę na Islandię, zapewne nie za szybko. Także ten samolot to było coś, na czym mi zależało. Dochodzi godzina 2 w nocy